Żadnych nazw nie będę poza tropikalem. Tak jest. Już mamy się witać? Tak, ja już się witam. Witam bardzo serdecznie. Pierwszy live chat po nowym roku. Pierwszy live chat słodkowodny. Z kobietą. Jest, jest w ogóle pierwszy raz kobieta w tym programie. Elżbieta Cieplińska. Przecieram szlaki. Tak jest. Witam wszystkich. Witam wszystkich moich przyjaciół akwarystów. I tych, których nie znam, też serdecznie witam. Mamy okazję, może się poznamy. Elu, ty jesteś osobą znaną. Znaną na pewno w środowisku tutaj, powiedzmy, ludzi związanych z mieczykami, ale nie tylko, ponieważ również hodujesz, z tego co wiem, głupiki i też inne żyworódki się zdarzają. Molinezję. Natomiast tak się ostatnio zastanawiałem, ponieważ jesteś również wiceprezesem klubu KPR, tak zastanawiałem się, czy jest to klub jakaś taka kuźnia talentów, ponieważ był już prezes, był również Mariusz, który nie wiem, czy w tej chwili jakąś funkcję nadal sprawuje. Tak, na pewno jest jakimś co najmniej członkiem zarządu. No właśnie, więc jakoś ale bardzo tak dużo pracuje nam tutaj przy konkursach, mocno. Więc Mariusza tak pozdrawiam, bo to jest, człowiek pracy. Ciężko pracujący przy głupikach przede wszystkim. Elu, dzisiejszy temat to jest tak naprawdę temat pewnie rzeka dla wielu osób, ponieważ mieczyki to już nie jest taka prosta sprawa, to już nie jest to, co gdzieś tam kiedyś zostało złapane, ale mamy tych, powiedzmy, mutacji, linii sporo. Może tak pokrótce, gdybyś powiedziała, jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o same mieczyki, gdzie naturalnie w miarę, powiedzmy, jeszcze może występują, znaczy nie może, bo występują. A później przejdziemy może do samego sedna. Do szczegółów jakichś tam. Chociaż i tak faktycznie jest to temat rzeka, więc dzisiaj tylko troszkę liźniemy i to tylko jeden temat, bo na więcej na pewno nam nie wystarczy czasu. No więc tak, żeby zacząć, no to oczywiście będziemy dzisiaj w sumie mówić tylko o tych Xiphophorus hellerii, czyli o mieczykach, bo oczywiście tam jeszcze są Xiphophorus variatus, Xiphophorus maculatus, jakieś powiedzmy, chciałabym poruszyć te gatunki, które są najczęściej wystawiane na konkursach w ramach Mistrzostw Europy. I dzisiaj przede wszystkim skupimy się na standardach mieczyków, żeby jakiś tak troszkę porządek w tym zapanował, bo jak nieraz czytam jakieś wypowiedzi na forach, czy tutaj na stronach, na fanpage'ach różnych grup, no to jest jeden wielki bałagan i ludzie operują najróżniejszymi nazwami, więc może się to troszkę uda usystematyzować. Ale tak, żeby zacząć, od czego nazwa pochodzi? Xiphophorus. Xiphophorus to jest Xifos ze starogreckiego, to jest miecz i phorus nosić, czyli ryba nosząca miecz. Przepraszam, bo trochę. Czyli mamy tak, ryby te naturalnie żyją, są to ryby Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, bo żyją w Meksyku, żyją w Hondurasie i no tam można te formy jeszcze dzikie gdzieś tam sobie upolować. Forma dzika ma barwę taką zielonkawą i wzdłuż ciała przebiega taka czerwonawa linia. To są, czasami też się spotyka w akwariach, bo generalnie mieczyki, te wszystkie odmiany, te hybrydy takie różne barwne, które powstały poprzez łączenie najczęściej ze zmienniakami, czyli z makulatusami, z platkami, tak? To jest ta nasza popularna nazwa. Właśnie mieczyków powstały najróżniejsze hybrydy. Natomiast ta forma taka dzika, no to jest taka mało barwna, mało taka rzucająca się w oczy, no taka właśnie zielonkawa. I czasami jak źle prowadzimy selekcję, to niektóre te odmiany barwne też nam właśnie będą uciekać do tej formy dzikiej, czyli do takiej zielonej. Więc możemy stracić na przykład niektóre barwy i nam się zaczą, nawet z czerwonych mieczyków uzyskamy w
końcu coraz bledsze, aż zaczną się pojawiać mieczyki takie właśnie zbliżone do dzikich, czyli zielone. No to chyba taki tytułem wstępu. No tak, jeżeli są fajnie wybarwione, to też są śliczne. Oczywiście. Dobra, to teraz może już przejdziemy do tych standardów, bo chyba nic, ja tak zerknę, czy jeszcze coś o czymś chciałam powiedzieć, ale chyba nie. Natomiast możemy właśnie przejść już do konkretów, bo będzie trochę mówienia i trochę tłumaczenia, jeżeli chodzi o te standardy. Ja sobie tutaj oczywiście jakąś mam ściągę. Nie, jeszcze nie, jeszcze grafika nie jest mi potrzebna. Standardy u mieczyka zostały jakby wydzielone na podstawie kształtu płetw. I mamy 3 takie podstawowe standardy. Są to ryby normalnopłetwe, czyli takie z tą króciutką płetwą, bez żadnych tam wyrostków, odrostków i przedłużeń. Potem są ryby długopłetwe i do tych długopłetwych to jest zaliczana forma Simpson i forma delta. Oraz trzeci standard są to ryby długopłetwe i do tych należy lira oraz, jak ja to nazywam, deltolira, ale to prawidłowo powinno się mówić delta, znaczy płetwa grzbietowa delta, ogon lira. O tak powinno się mówić, ale ja to skracam i mówię deltolira. Dobrze, to teraz mogę poprosić o pierwszą grafikę, to będzie właśnie standard normalnopłetwy. Już wybieramy, momencik. Czyli normalnopłetwy i małe. Kategoria ta wyższa to jest krótkopłetwy. O, tak to wygląda, jeżeli chodzi o schematy. Tak jakby wzorzec, taki to jest wzorzec. I teraz tak, jak widzimy, u samicy płetwa grzbietowa jest taka prawie prostokątna i z tyłu promienie są skierowane do dołu i lekko zaokrąglona jest ta płetwa. Natomiast u samca płetwa jest zakończona w taki szpic. I teraz tak, prawidłowo u mieczyków powinno być w granicach 11-14 tych promieni, najczęściej zdarza się 13. I teraz pierwszy promień jest troszkę może być, jest taki najkrótszy, tak? I nie ma żadnych rozgałęzień. Promienie drugi i czwarty tworzą 2 rozgałęzienia, natomiast od 5 do 13 tworzą 3 rozgałęzienia. No, także jak ktoś ma zwykłe rybki, może się im teraz przyjrzeć i policzyć sobie, tak, zobaczymy, komu się to uda. Oczywiście bez uśmiercania ryb i ile jego ryby mają promieni w płetwie grzbietowej. Teraz tak, u samca płetwa ogonowa tworzy taki długi, takie promienie tworzą taką długą wypustkę, która właśnie przypomina miecz, stąd nazwa. I ten miecz powinien mieć 0,8 długości ciała i jest skierowany w stosunku do linii, jeżeli byśmy przeprowadzili taką linię poziomą wzdłuż ciała, to on będzie skierowany nieco ku dołowi i zaraz przeczytam Wam, od 15-20 stopni powinno być to odchylenie właśnie do dołu przy takim prawidłowym standardzie. Czyli jeszcze tak. Tylko tutaj wtrącę, rzeczy, o których tutaj to powiedzmy te informacje, które przekazujesz, są to informacje oparte o tak naprawdę te, z których czerpią sędziowie, tak? Tak, to są informacje opracowane przez grupę hodowców, przedstawicieli klubów i zostały one opracowane w latach 90. Nie było to stworzone przez jedną osobę, nikt to sobie tak jakby prywatnie tego nie wymyślił, tylko to były to grupy robocze przedstawicieli klubów z NRD, z Czechosłowacji i z Polski. I no tam się odbyło kilka takich spotkań roboczych, gdzie te wszystkie standardy zostały opracowane. Zostały też opracowane kryteria sędziowania,
Tam dzisiaj Wam tak pokrótce opowiem, co jest brane pod uwagę i jaką ilość punktów. Czyli generalnie te standardy i cała ta wiedza dzisiejsza posłuży osobom, które myślałyby ewentualnie kiedyś o wzięciu udziału w konkursach, żeby jakby takim fachowym okiem sędziego, tak, ocenić swoje ryby i zobaczyć, czy się nadają do konkursu, czy się nie nadają. No bo mam nadzieję, że może w końcu konkursy ruszą i te konkursy Xifomoli, mistrzostwa Xifomoli w końcu też będą w Polsce i będziemy mogli jakoś, kurczę, te formy, właśnie te gatunki Xifomoli rozwijać, no bo do tej pory no to najwięcej jest konkursów Gubika, a moje ukochane mieczyki to w ogóle gdzieś tam są odłożone w kąt. No ale ja teraz jako wiceprezydent klubu KPR, który w sumie klub jest klubem Pecilia reticulata, ale jest jakby dalsza jego nazwa, to jest miłośników ryb żyworodnych, tak? Czyli nie tylko gubików, ale i innych. No i od jakiegoś czasu, tak w cudzysłowie, bojkotuję konkursy Gubika, bo czekam na konkursy mieczyka. Może to jakoś zmobilizuje mnie i moich kolegów, żeby się w końcu za to wziąć. No myślę, że jest też troszeczkę ludzi w Polsce, którzy chętnie by spróbowali swoich sił, ponieważ rzeczywiście gdzieś tam pracują nad swoimi rybami. No mają przepiękne, ja tutaj podziwiam na różnych grupach. I grup. Tak? No, tak, oprócz grup, no nie każdy ma możliwość wykonania też ładnych zdjęć, tak, no nie wszyscy posiadają jakiś odpowiedni sprzęt albo warunki, żeby te zdjęcia zrobić, jest to dosyć trudne, dopóki nie było aparatów cyfrowych, to wręcz to było w ogóle wykonalne dla takiego przeciętnego zjadacza, a wiem, bo z wykształcenia jestem fotografem, tak w ogóle, więc wcześniej dopóki nie weszły... Tak, no tak właśnie takie koło zatoczyłam. No więc tak to wygląda. Czekam na konkursy w tym roku, w minionym roku 2020 miały być mistrzostwa Xifomoli, miały się odbyć w Bielsku Białej i organizatorem byłby klub PTAT. Niestety przez to, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, nie było w tym roku, też nie sądzę, żeby się coś zmieniło. Być może w przyszłym, może doczekam się, że KPR coś zorganizuje. No ale na razie to musimy zgromadzić zbiorniki, bo niestety to jest jedyny właśnie nasz problem, że nie posiadamy wystarczającej ilości zbiorników, żeby zorganizować konkurs Gubika i Xifomoli, no bo to najczęściej musi iść w parze, żeby zgromadzić odpowiednią ilość zestawów, bo najczęściej jednak przyjeżdżają hodowcy Gubika, którzy też od razu hodują mieczyka. No przynajmniej tak w większości to się odbywa. Tak. No i co? Wracamy dalej do tego standardu, bo jeszcze mamy kilka do omówienia i ja to patrzę. Dobra, ale czas mamy jeszcze w miarę dobry. Czas jest dobry. Dobrze. No więc omówiliśmy płetwę ogonową, że ona u samca ma ten miecz być tak właśnie, a nie inaczej skierowany. Ma mieć 0,8 długości ciała. I płetwy grzbietowe płetwy ogonowe powinny być zaokrąglone, mogą mieć kształt takiej lekkiej, powiedzmy, łopatki. O, ideał. To jest oczywiście ideał. Taka ryba, powiedzmy, już tam, jeżeli chodzi o budowę, bo tam jeszcze potem kolorystyka, to już myślę, że temat będzie na inne spotkanie, bo dzisiaj na pewno nie zdążymy już o tym powiedzieć. To jest ideał, taki ideał powinniśmy mieć jakby taki schemat gdzieś tam zawsze w naszej głowie, jak patrzymy na te nasze ryby i jakby taki szablon i sobie przykładamy w głowie szablon do naszej ryby i widzimy, czy ona jest prawidłowo zbudowana, czy nie. Wiesz co, ja przerwę jeszcze tylko na chwilkę, ponieważ wiesz, idea zawsze jest taka, że ludzie piszący komentarze mogą zadać jakieś pytanie i tutaj akurat pytanie jest już do samej podstawy mieczyka, czyli tak naprawdę pytanie odnośnie samca. Czy wszystkie samce mają miecz? Powinny mieć wszystkie prawidłowo zbudowane, jeżeli, powiem tak, czasami zdarzają się takie samce, zwłaszcza te samce takie, jak ja to nazywam, późno dojrzewające. To znaczy one były przez długi czas samicą, a potem się z tej samicy zrobił się samiec. I one często właśnie mają taką króciutką tą płetwę,
ale takie ryby są na pewno nieprawidłowo zbudowane, nie powinny być brane do dalszej jakby hodowli. No są to, powiedziałabym, no nieudane egzemplarze, no bo takie też się zdarzają. No oczywiście. Natomiast tak teraz przelatuję, no bo nawet w formie lira, o czym później będziemy mówić, samiec też powinien mieć ten miecz dolny. Bo my na to nie zwracamy uwagi, nam się wydaje, że to są tylko takie wyrostki, ale to wyrostki to są tylko u samicy, natomiast u samca jest to faktycznie ta płetwa dolna nadal ma formę miecza. Tak. Także u mieczyków, no stąd ta nazwa Xiphophorus helleri, właśnie noszący miecz, że samce muszą mieć ten miecz. Jeżeli są inne, to po prostu, ja wiem, ostatnio też widziałam coś takiego, te wszystkie cauliflower, jakieś takie azjatyckie odmiany, podejrzewam, że mocno genetycznie tam jest manipulowane w nich i widziałam takie samce, które miały taki jakby wachlarz i one za bardzo mieczy nie posiadały, z tego co pamiętam, tak wzrokowo, ale wydaje mi się, że to są jakoś sztucznie tworzone odmiany, nad czym boleję, bo no, myślę, że aż tak człowiek nie powinien ingerować w tą genetykę. Hodowla, krzyżowanie, natomiast jeżeli to jest sztucznie robione gdzieś tam w laboratoriach, to chyba niekoniecznie. Przechodzimy do następnego? Nie, bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć, ponieważ przy następnych już o tym nie będziemy za bardzo mówić, to przy tej budowie jeszcze o wielkości. Jaka powinna być? Otóż minimalna wielkość ryb, żeby uzyskały maksymalną ilość punktów, czyli no, to minimum, jakie muszą osiągnąć, samiec ma mieć 6,5 cm, a samica ma mieć 8 cm. Jak będą większe, no to nie szkodzi, natomiast jeżeli będą mniejsze, no to już tam punkty wtedy będą odejmowane. Natomiast minimalna w ogóle... Jakbyś wspomniała przy okazji, jak już mówisz o wielkości, to jakie największe mieczyki, powiedzmy, się spotyka w akwariach? Wiesz co, 18-20 centymetrów? Są ogromne, tak. Jak mają duże akwaria, duże zbiorniki, zwłaszcza formy lira, no to one potrafią dorastać u mnie nawet w zbiornikach, no to one są takie prawie kurcze jak moja dłoń, więc no dosyć duże są. Bo w ogóle długość jest liczona oczywiście tutaj od początku, od pyszczka do nasady ogona. Płetwa ogonowa się nie wlicza w tą długość. No, natomiast najmniejsza rybka, jaką możemy zanieść, no ale wtedy wiadomo, że dostanie mało tych punktów, a poniżej jak już w ogóle zaniesiemy, to ryba w ogóle nie będzie sędziowana, już zostanie zdyskwalifikowana. No to najmniejsza, to widzę tutaj samiec jest 4 cm, a samica 5. No na rybku najczęściej się nie sędziuje, więc muszą to być jednak ryby dorosłe. No, to tyle. Natomiast dalej możemy przejść do następnego standardu. Jest to standard wysokopłetwy, czyli ten akurat Simpson tutaj mamy. O, i teraz tak, ponieważ właśnie Simpson najczęściej jest mylony z deltą. O, uciekło nam coś. Tak, jest. Dobra. Simpson najczęściej jest mylony z deltą, no to tutaj troszeczkę powiem, bo no niestety, to zwłaszcza wśród starszych akwarystów, ja się też tam na giełdzie w Łodzi obracam i tam często przychodzą tacy starsi akwaryści, którzy już tam są tego nauczeni i dla nich każda ryba, która ma długą płetwę, tą grzbietową, to każda taka forma mieczyka to się nazywa Simpson i koniec. I ponieważ no tak został jako dziecko nauczony, z internetu nie korzysta, z żadnej tam innej literatury też nie, no więc nie może się dokształcić, że ta jego nazwa to już jest archaiczna i w ogóle coś takiego. Powiem tak, faktycznie Simpsonów teraz, nie wiem, jak na lekarstwo. Ja próbowałam nawet znaleźć jakiekolwiek zdjęcia z konkursów, żeby właśnie mieczyka, żeby była forma Simpson i nie znalazłam. Więc żeby dostać takiego czystego Simpsona, no to teraz to byłby wyczyn. No ale dobra, to teraz tak, jeżeli chodzi o Simpsona, to jak widzimy tutaj na tych schematach, płetwa grzbietowa jest wydłużona w formie takiej wstęgi i ona powinna być zaraz tu przy grzbiecie, mniej więcej takiej samej potem szerokości
Taka ciągnąca się wstążka, nie rozszerzona, nie zwężona, tylko właśnie taka mniej więcej jednakowej szerokości. Przy czym tak, pierwszy promień jest krótszy, bo to widać nawet na tym schemacie, że to troszeczkę takie załamanie jakby istnieje. No więc ten pierwszy promień jest krótszy i jeszcze tam coś chyba było z następnymi promieniami, że one też nawet pierwszy i drugi są krótsze. Natomiast potem promienie od 6 do 13 mogą, no są dłuższe od promieni 3 i 5. Czyli no tak generalnie powiedzmy jak my to oglądamy, no to faktycznie tam te pierwsze dwa promienie troszeczkę takie załamanie tej płetwy jest, natomiast potem dalej to jest taka ciągnąca się równo, nierozszerzona. Broń Boże, właśnie nie może być rozszerzona później powyżej grzbietu ta płetwa. To jest taka wstążka. I ja to powiem tak, ja tak nieraz patrzę w swoich zbiornikach, to czasami zdarza mi się zobaczyć coś, co jest zbliżone do Simpsona. Ja to nazywam nieudaną deltą. O, po prostu takie nie do końca jakby udane delty, to takie są Simpsony, jak dla mnie. One też tą płetwę powinny mieć odpowiedniej długości. U samca powinna być 0,5 długości ciała, a u samicy 0,6. O, takie są stosunki prawidłowe w karcie do sędziowania. Czyli tak jak widzimy na rysunku u samca ta płetwa niemalże kończy się z płetwą ogonową, czyli o takiej długości powinny być. No i to mamy, bo pozostałe, jeżeli chodzi o pozostałe punkty budowy, pokrywają się oczywiście z tą formą podstawową, tą normalną, czyli tam jeżeli chodzi o płetwę ogonową, o ten miecz, to tak jak w formie normalnej. Jedyną różnicą jest tylko właśnie to, że ta płetwa grzbietowa przypomina taką wstążkę. O, i już mamy Simpsona omówionego. Jak są jakieś pytania, to jeszcze mogę odpowiedzieć, ale mogą się pojawić dopiero jak deltę może omówimy. Na razie nie odnośnie Simpsona, są takie pytania, które może byśmy omówili troszkę później. Omówimy tak, jak tylko przelecimy te wszystkie standardy, żeby już tą wiedzę merytoryczną mieć, to później będziemy sobie mogli porozmawiać i poplotkować i jakieś tam pogaduchy uskutecznić. Na razie się uczymy. Tak jest. Dobrze. Następny poproszę slajd. Tak, jak już przetrafimy całą naukę, to tak. A w ogóle to właśnie te standardy mieczyka ja szukałam, bo swego czasu je opracowywałam. Można znaleźć, jak ktoś sobie wygoogluje Polskie Forum Gubika, to jest stare, takie archaiczne forum, ale na tym forum wrzucałam właśnie te opracowania tych standardów XIFO. Tam jest i Helleri, i Maculatus, i chyba jest też Molinezja, czyli te wszystkie są standardy Molinezji. Więc jak ktoś chce sobie tak... mające aspiracje na zostanie sędzią w przyszłości... No do sędziowania to jeszcze trochę, bo tam jeszcze jest dużo innych aspektów. Ja tylko wrzuciłam, tam są informacje odnośnie standardów. Bardziej są to informacje dla osób, które chciałyby wziąć udział w konkursach, bo to będą przydatne informacje, bo jeżeli ryba nie będzie trzymała standardu, to nie ma za bardzo sensu, bo tak, albo w ogóle zostanie zdyskwalifikowana, albo będzie miała kiepską ocenę, więc pomimo tego, że ona może jest cudna i wszyscy się nią zachwycają, to nie zawsze jest warto wysyłać ryby, bo jak się dostanie taką słabą punktację, to człowiek jest zawiedziony, no i robi się przykro, więc lepiej wiedzieć, tak. Którzy przychodzą i mówią, ale jest piękna ta ryba. Tak, dokładnie i wtedy, tak, to no właśnie. Poza tym, żeby powiedzmy, ja też u siebie w zbiornikach lubię na przykład formy, standardy Lira i lubię takie długie, ciągnące się welony, takie jak to moi koledzy mówią, frędzle, po prostu mi się takie podobają, a absolutnie nie jest to w ogóle żaden standard i na konkurs taka ryba się nie nadaje, bo dostałaby kiepściutkie punkty. Natomiast mnie osobiście po prostu, albo w ogóle takie ryby, właśnie forma Lira, gdzie ma taki długi, welonowaty ogon, są piękne. Także to, co się komu podoba, nie zawsze musi spełniać standardy sędziowskie. Więc też nie ma się co zrażać. Zależy, kto się nastawia na konkursy, a kto hoduje tak dla siebie i dla przyjemności oka.
No dobra, czyli mamy teraz deltę. U delty, tutaj na tym schemacie widać, u nasady płetwa grzbietowa jest wąska, natomiast później ona się rozszerza i w zasadzie to jest, potem tworzy taki wycinek koła i to w zależności od tego oczywiście jak są fajne te mieczyki i są oczywiście wtedy im szerszy ten jakby ten wycinek tego koła im większy, tym oczywiście ten standard dostanie wyższą punktację. No zdarzają się ryby, gdzie mają 1/4, a nawet takie, które mają pół koła. Tak jak rozłożymy tą płetwę, to ona będzie nam jakby taka, no tak, połówką koła będzie. No to wtedy to już w ogóle jest ideał i to wtedy po prostu się zachwycamy takimi rybami, bo one mają po prostu cudną tą płetwę grzbietową. I wtedy żałujemy, że nie ma konkursów, bo wiemy, że byśmy wygrali. Tak, właśnie. Ja Wam potem pokażę właśnie, bo wrzuciłam też Ci zdjęcia swojego, tam będzie samica taka berlińska, gdzie właśnie tego typu ryby wysłałam na konkurs i faktycznie one wygrały w Niemczech właśnie z bardzo taką rozłożystą płetwą grzbietową. No oczywiście budowa i no to nie wszystko, bo tam jeszcze jest kolor ważny, zresztą powiem, co jest jeszcze ważne przy tych konkursach, ale na razie omawiamy budowę. Tak jeszcze przelecę, czy oni coś tam jeszcze tutaj ciekawego. No tak, tutaj oni jeszcze coś takiego, że przy złożonej płetwie grzbietowej jej ostatnie promienie powinny sięgać u samicy do początku płetwy ogonowej, czyli do nasady, to tak jak na tym pierwszym rysunku. Jak są dłuższe, to oczywiście lepiej, ale jak jest krótszy, no to jest albo jeszcze za młoda ryba, albo no po prostu no słaby standard, tak, że jest za krótka. Czyli ta płetwa grzbietowa powinna jakby sięgać do nasady ogona. Natomiast u samca powinna sięgać do połowy płetwy ogonowej. Minimum, może być dłuższa. Oczywiście taki jest ideał. Chyba też, nie wiem czy to też, bo to musiałabym z moimi kolegami sędziami porozmawiać, bo u gubika też tak jest, że jak jest z kolei za długa, to też jest niedobrze. To też tam potem tną punkty, więc, ale... To lepiej ciąć płetwę. Nie wolno. Jak się sędzia to patrzy, to od razu taka ryba jest dyskwalifikowana. Właśnie patrzę. No to by było wszystko, że właśnie te ideały, no to jeżeli nawet ideałem jest w ogóle jak właśnie płetwa grzbietowa u samicy minimum do nasady ogona, jak jest dłuższa, no to do połowy płetwy ogonowej to już w ogóle jest ideał. Taka długość. Czyli właśnie im rozłożystsze, tym lepsze. Dobra. No reszta oczywiście budowy ciała, tak jak u tego podstawowej odmiany, czyli u tego mieczyka normalnego. Dobra, następny standard to lira. Poproszę tutaj mamy lirę. No i tak. I teraz tak, jeżeli chodzi o lirę, to tak opowiem Wam własnymi słowami, żeby tutaj nie wnikać za bardzo, ale tak. Wyobraźcie sobie mieczyka normalnego, czyli z normalnymi płetwami i powinny tylko powiedzmy chyba tam 3 wypustki, jeżeli chodzi o płetwę grzbietową i o płetwy ogonowe, właśnie te 3 pierwsze promienie powinny tworzyć taką wypustkę. Natomiast pozostała część powinna wyglądać tak jak u mieczyka normalnego. Czyli to nie może też tak być, że potem jest jakby, też nadal jakby to musi być od tej formy takiej prostokątnej i tylko 3 promienie pierwsze w płetwie grzbietowej tworzą taką wypustkę. I ta wypustka też nie może być jakaś tam bardzo długa, ciągnąca się, tylko tak właśnie powinna być krótka i tak fajnie postawiona, tak? Nie może być taka, że tam gdzieś się zwiesza, że się tam jakieś frędzle ciągną, że się to jeszcze potem rozgałęzia. I to samo jeżeli chodzi o ogon. Tak, tutaj widzimy na rysunku, że powinny być mniej więcej tak jak ten dolny miecz, to te wypustki powinny być w takim odpowiednio taki kąt rozwarty i też no nie mogą być takie jakieś tam takie mizeroty zwieszające się, tylko jakoś tak ostro postawione. I widzimy tak u samca, że ta płetwa dolna, ogonowa nadal ma jakby ten miecz,
natomiast ta górna tylko część właśnie tworzy, te pierwsze promienie tworzą takie dodatkowe wypustki i oczywiście ideałem jest, kiedy ta wypustka, ta górna wypustka jest takiej samej długości jak ten dolny miecz. U samca jeszcze też zwraca się uwagę na gonopodium, bo przy formach lira często jest to gonopodium wydłużone. Tak, ono jest wydłużone, ciągnące się, takie jeszcze ma wypustki, nieraz to jest takie rozgałęzione na kilka tych wypustek i przy sędziowaniu też jest to brane właśnie przy budowie, jest to brane pod uwagę. Oczywiście im znajdziemy osobnika z krótszym gonopodium, bez żadnych takich wypustek, jakichś tam takich dyndających różnych fragmentów, tym oczywiście będzie taki samiec wyżej oceniony. Ideałem są takie teraz formy, się pojawiły King Lira, gdzie są właśnie liry, które posiadają normalne, krótkie gonopodium. To już po prostu jest ideał wtedy liry. Ale no to właśnie to tak nawet specjalnie została nazwana ta forma King Lira, gdzie właśnie to gonopodium jest krótkie. Przy tych długich gonopodiach, ja już wiem, jakie będzie pytanie, jest problem z zapładnianiem, więc generalnie trzeba unikać zostawiania sobie takich samców. Przy formie lira, żeby uzyskać prawidłowy standard, najlepiej jest używać samców normalnych, z normalną płetwą. Wtedy uzyskamy czysty standard. Jeżeli zaczniemy krzyżować z jakąś deltą, to zaczną nam się robić takie różne właśnie postrzępione welony, długie, ciągnące się, one są śliczne, ale niestety standard jest psuty. Wszyscy tacy hodowcy, z którymi utrzymuję kontakt, których znam, żeby mieć 100% pewne samce, to dają samce normalne. Pewnie tam niektóre z tymi dłuższymi gonopodiami, one też może się zdarzyć, że tam mu się uda zapłodnić. Ale jeżeli nam na jakiejś odmianie zależy, no to nie możemy się tak nastawiać na to, że a może się uda, a może się nie uda, potem samica będzie sypała niezapłodnioną ikrą albo w ogóle no, nic się nie będzie działo. Także żeby mieć pewność, że uzyskamy prawidłowy standard, do samic lira dajemy samce normalne. I ja już tam czytałam najróżniejsze wypowiedzi, że tam jacyś fachowcy na grupach się wypowiadali, że oczywiście są to jakieś tam dyrdy małe wyssane z palca. Niemniej jednak znam dziesiątki, jak nie setki hodowców i skoro wszyscy używają samców normalnych, a nie lira, no to ja jednak wolę zaufać tym moim kolegom po fachu, jakby hodowcom wieloletnim, niż jakimś tam powiedzmy, nie wiem, no, ludziom piszącym gdzieś tam na internecie, ja nie wiem, czy to są tylko jacyś tam hodowcy internetowi. No, w każdym razie ja ze swego doświadczenia zostawiam czasami te samce lira, no trzeba zostawić, ponieważ no trzeba dać takiego samca na konkurs. Natomiast do rozrodu, no to one są nieprzydatne. No, tylko tak sobie dla ozdoby mogą popływać. No, chyba że ktoś ma faktycznie szczęście i trafi się jakiś tam egzemplarz, jeden na ileś tam set, który akurat będzie zapładniał. No więc, tylko że w ten sposób można wytracić całą linię, więc przestrzegam. Jak ktoś faktycznie chce się bawić na poważnie, a nie tak tylko, że mieć takie akwarium towarzyskie, to no nie dajcie się manewrować, bo często ludzie się po prostu pozbywają, tak, tych samców lir, sprzedają je jako no, na pary, tak, i liczą sobie jako pełnowartościową parę. Natomiast no pełnowartościowy no to jest samiec normalny. No, ja bym w życiu nie kupiła pary do dalszego... Ale z wyglądu dla kogoś, kto trzyma je po prostu w akwarium? Tak, no właśnie do takiego towarzyskiego, no to owszem, jak najbardziej dekoracyjnie są świetne. Natomiast do pracy hodowlanej się zupełnie, no ja bym się nie nastawiała, tak? U siebie nigdy nie zostawiam jako samce rozpłodowe samców lira. One pływają, bo muszą pływać, bo jak na konkurs jest potrzebna para, no to później właśnie przez to, że zostawia się samce zwykłe, to może być problem z wybraniem ryb na konkurs, tak? Żeby znaleźć fajnego samca lirę. No bo, no tak właśnie, takie czasami właśnie też miałam problemy. Samic do wyboru, do koloru, a samców na lekarstwo. Dobra, to mamy lirę.
Oczywiście tam reszta budowy ciała, no to też tak jak u tej normalnej. I ostatni ten standard, który tutaj mamy, bo też tak patrzę, żeby jeszcze jakieś pytania ludzie mogli zadać, to omawiamy, to jest ten standard ostatni. Jest to, ja to nazywam w skrócie Delta Lyra, natomiast fachowo to jest nazwane, że forma ogonowa Lyra, forma grzbietowa Delta. Tak to jest opisowo bardziej nazwane. No i oczywiście nie będziemy się tutaj za bardzo rozgadywać, ponieważ od razu widać, że faktycznie ogon ma być taki jak u Liry. Też te wypustki mają być właśnie takie mocno ostro postawione, nie takie tam dyndające, zwieszające się, cieniutkie, bez żadnych odrostów. Też zwrócę uwagę, że nieraz u tych form Lyra w ogonie nieraz po środku jeszcze się taki promień wydłużony trafia. Oczywiście jest to nieprawidłowe. Mają być tylko dwa te wyrostki takie. Natomiast płetwa grzbietowa, budowa taka sama jak u delty. Czyli też ma być rozszerzona, taki fajny właśnie wycinek koła, im większy, tym lepiej. Długość tak samo u samca do połowy albo nawet do końca płetwy ogonowej, u samicy do połowy płetwy ogonowej, bez żadnych poszarpanych, tak, te płetwy nie mogą być postrzępione, powinny to zakończenie mieć takie jakby równo ucięte, oczywiście nie wolno tego samemu tak ucinać i jak są jakieś wyrostki, to tak, no nie wolno tam ingerować w to, natomiast no nie mogą mieć żadnych takich postrzępionych, jakichś ciągnących się, no często w tych formach Lyra takie występują, ja tam wrzuciłam zdjęcia, to sobie pooglądamy, że one no ciężko uzyskać faktycznie tą formę taką czystą Delta Lyry jest ciężko uzyskać. Na konkursach, jeżeli widywałam, to takie były Delta Lyry, ale właśnie takie z takimi różnymi strzępkami wszędzie i w ogonie, i w płetwie grzbietowej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o standardy. Ja postaram się to jakoś też uporządkować, powypisywać tam te wszystkie liczbowe dane, tak, ile tam dziesiątych długości ciała ma mieć to, a ile dziesiątych ciała ma mieć powiedzmy coś innego i wtedy wrzucimy te informacje właśnie może na stronie tam tej Edu Tropicala i na pewno będą na stronie KPR-u, na fanpage'u KPR-u, może też na swoim blogu wrzucę, żeby było łatwiej szukać. No bo no, warto tak jakoś troszeczkę chociaż uporządkować tą wiedzę o mieczykach, żeby już takich drdymałów gdzieś tam nie wypisywać w tym internecie. A ja jeszcze tylko króciutko, bo nie wiem, czy są jakieś pytania odnośnie tych standardów, bo jeszcze bym tylko tak króciusieńko powiedziała... Odnośnie samych standardów nie ma, tak przynajmniej nie. Dobra, to ja jeszcze tylko króciutko powiem, jakie punkty znajdują się na karcie do sędziowania i ile za co maksymalnie możemy uzyskać punktów. Bo to w przypadku mieczyka. Niestety nie udało mi się zdobyć wzorca karty do sędziowania, bo tutaj moi polscy koledzy, którzy mają uprawnienia sędziowskie, nie mają takich kart. Ja muszę do Słowaka, do Mariana Stieranki napisać. To jest chodząca encyklopedia, jeżeli chodzi o te wszystkie konkursy. On prowadzi takie segregatory, w których jest cała historia tam właśnie od lat 80. albo 90. Cała historia wszystkich konkursów Gubika i Xifomoli. Tam są wszystkie tabele z wynikami, no wszystko, po prostu wszystko. Jak ktoś czegoś potrzebuje, to Marian to na pewno ma. Całą historię. Tak, on jest całą chodzącą, taką właśnie żywą historią właśnie Xifomoli, ale przede wszystkim no, Gubika. No obecnie chyba, o ile dobrze pamiętam, jest wiceprezydentem IKGH. Tam jeden z wiceprezydentów IKGH. Bardzo sympatyczny człowiek, pozdrawiam kolegę ze Słowacji. Natomiast tak, króciutko tylko powiem, za co możemy i ile maksymalnie punktów uzyskać. Bo myślę, że tam zobaczymy, ale chyba tak średnio nam się uda może coś dokładniej powiedzieć, tak na razie tylko w skrócie. No więc tak, pierwszy punkt to za kształt ciała ryby, czyli za to, co tutaj właśnie przed chwilą żeśmy, za ten standard, to co żeśmy sobie mówili, możemy uzyskać 15 punktów. Za wielkość 10, to co mówiłam, tak? Jaka może być maksymalna, jaka minimalna. Za jakość płetw
uzyskamy 20 punktów, czyli no dużo, tak? Sędziowie mają z czego kroić, jak to się mówi. Jakość koloru 20 punktów, tu też mają za co kroić. Równość partnerska, czyli tak zwane, no właśnie to partnerstwo ryb. Tutaj możemy uzyskać 10 punktów, za żywotność, za witalność ryb też 10 punktów i za osiągnięcia hodowlane 15 punktów. I razem taka para idealna uzyska 100 punktów. Oczywiście ideałów nie ma. Na konkursach chyba maksymalnie, jak tak z reguły się pojawiały ryby, które już wygrywały, to miały w granicach 93-94. Jeżeli miały wyżej, to znaczy, że był jakiś trochę przekręcony konkurs, czyli koledzy sędziowali koledze. Na konkursy... To są bardzo wybitne ryby. Generalnie zawsze tam na konkursach jest tak, że sędziowie tam jednak tną, bo jak to mówią, ideałów nie ma, więc zawsze tam, tak myślę, że 96 to chyba były takie najwyższe już punktacje. Nie pamiętam, no być może tam moi koledzy pamiętają, to napiszą, że ktoś tam coś dostał więcej. No i tak, na konkurs oczywiście wysyłamy parę ryb, to znaczy sędziowana jest para ryb, samiec i samica i kształt żeśmy omówili. Teraz tak, taka ciekawostka, bo jedynie właśnie zaobserwowałam ją, bo ja jako sędzia nigdy, znaczy nie mam uprawnień sędziowskich, natomiast przez to, że wystawiam od wielu lat te ryby gdzieś tam na tych konkursach wystawiałam, no to troszkę się też musiałam tym siłą rzeczy zainteresować. Miałam okazję obserwować czasami, jak takie sędziowanie się odbywa. No i taka ciekawostka, że jest 5 sędziów. Nie pamiętam, czy przy konkursach Mieczyka też jest obserwator, bo obserwator jest na pewno przy konkursach Gubika. Tutaj nie dam sobie ręki obciąć, tak aż dokładnie się nie wczytywałam póki co w te wszystkie zasady. Natomiast pierwszy i drugi punkt, czyli kształt ciała i wielkość, jest sędziowany wspólnie, na głos przez tych sędziów. Oni sobie chodzą od zestawu do zestawu i wspólnie ustalają werdykt punktowy dla danej pary. Także oczywiście tam, no fajnie to tak poobserwować, czasami to tam, znaczy generalnie są tajne, uczestnicy nie mogą tam siedzieć, ale tam mi się tam kilka razy zdarzyło, więc słyszałam, jak tam się kłócili, że ten uważał, że jest dobrze, tamten nie, ten chciał dać więcej, tamten mniej, wyzywali się od tyranów, znaczy oczywiście to wszystko było w żartach, ale bo to wiadomo, że znają się, więc, ale tak, no właśnie te 2 pierwsze punkty są sędziowane wspólnie, natomiast te następne już każdy sędzia indywidualnie ocenia. Natomiast właśnie taką ciekawostką jest, z czego u gubików nie ma, osiągnięcia hodowlane. No właśnie takiego punktu nie ma. Tak, też jeszcze powiem Wam w sumie tak, bo wcześniej też jest, jeżeli chodzi o kolor, o jakość koloru. I tak, powiem tak, z czym się zgadzam, nie zgadzam, ale jest to też moją taką bolączką, że ryby, które są jednobarwne, czyli na przykład jeżeli wyślemy na konkurs rybę całą czerwoną, tak, czyli są to czerwone i nie albinotyczne, tylko zwykłe, normalne takie czerwone ryby. Niestety za kolor uzyskają mniej punktów, ponieważ zawsze ryba dwukolorowa dostaje wyższą punktację. Tam oni mają jeszcze tam, jeżeli chodzi o tą kolorystykę, jeżeli jest właśnie kolor nałożony, czy on jest prawidłowo wtedy, tak i tak dalej, według tam odpowiednich, czy to są kropki, czy to są plamki, czy one są równomierne, no to wtedy, czy na przykład przy tuxedo chodzi o tą taką idealnie rozdzielone 2 kolory. Natomiast jak wyślemy rybę w jednym kolorze, to ja zawsze nad tym bolałam, takiego mieczyka powiedzmy całego czerwonego, to z reguły na dzień dobry ma już 8 punktów mniej. Bo po prostu nie ma tych 2 kolorów, jakby nie ma tutaj takiej, tak jest, tak po prostu jest. Jednokolorowe od razu mają jakby w tym punkcie dostają 0, w którym inne mogą maksymalnie dostać 8, no więc to już jest wtedy
Tak samo zresztą z rybami normalnopłetwymi. No, nie uzyskają wysokiej punktacji za jakość płetw, no bo są krótkie. No więc tutaj są, no mam duże zastrzeżenia. Powinny być osobno właśnie sędziowane na przykład ryby krótkopłetwe, osobno długopłetwe. Byłaby to wtedy taka dosyć sprawiedliwa ta rywalizacja. No tak, no, powiedzmy z punktu mnie jako osoby, która wysyła ryby, to wiedziałam, że się nie opłaca wysyłać ryb normalnopłetwych, bo po prostu szkoda, bo się dostaje niską punktację i później ktoś, kto ogląda wyniki, a się nie za bardzo zna, to powie, ta Cywińska dostała tylko tyle punktów, to jakieś kiepskie ryby wysłała. No bo były z normalną płetwą, nie, po prostu no, czegoś już się nie przeskoczy. I tak samo jeżeli wysyła się ryby w jednym kolorze, no to też już trzeba się liczyć z tym, że gdzieś tam się będzie ewentualnie w połowie stawki. Na pewno się taką rybą nie wygra. Natomiast te osiągnięcia hodowlane to jest też taki dosyć ciekawy punkt, dlatego że to też daje dużą możliwość sędziom, tak? Takiego trochę, takie uznaniowe, tak? Są te punkty. Jak ktoś, to jest w zasadzie coś takiego, że chyba tam jest, można chyba 7 punktów, zaraz jak może mi się uda znaleźć, to tam jest 7 punktów za budowę i 8 punktów za kolor. Czyli na przykład jak ktoś wyhoduje ryby właśnie takie, które kiedyś tam były uważane właśnie te deltoliry za bardzo takie trudne do uzyskania, no to ktoś mógł uzyskać właśnie, jeżeli takie ideały, tak, stworzył, to mógł uzyskać wtedy tam jakąś punktację, jak ktoś na przykład wystawia ryby albinotyczne, które wiadomo, że są trudniejsze, no to też od razu tam dostaje tą wyższą ilość punktów. I tutaj myślę, że też w tych osiągnięciach hodowlanych właśnie ta dwubarwność też jest brana pod uwagę, czy one są tam, czyli po prostu, tylko wiecie, to jest tak, że jak sędzia faktycznie hoduje tego mieczyka, i wie, ile wymaga to pracy, żeby uzyskać jakiś tam ideał w danym standardzie, jeszcze w danej odmianie jakiejś barwnej, ewentualnie właśnie przy rybach albinotycznych, to doceni faktycznie tam przy tych osiągnięciach hodowlanych, no bo sam wie, tak, że kurczę, jest to ciężkie do uzyskania, dana odmiana. Na przykład taki mieczyk tuxedo albinotyczny. To no, bardzo rzadko, bardzo ciężko, nieliczne osobniki, więc żeby wybrać taką idealną parę, to naprawdę trzeba, no, dużo jakby musi się złożyć, żeby znaleźć. No więc, natomiast jeżeli któryś z tych sędziów za bardzo tych mieczyków nie hoduje, no to tak bym trochę wątpiła, czy on będzie umiał docenić te osiągnięcia hodowlane. No niemniej jednak właśnie w mieczykach coś takiego istnieje. Elu, mam trochę pytań. Dobra, to my tu już na razie naukową część żeśmy skończyli. Zatrzymuję na razie udostępnianie, powiedzmy. Możesz jeszcze puścić zdjęcia, to tak byśmy tylko przelecieli mniej więcej, jakie to były standardy, to przy okazji jeszcze powiem. O tak, szybciutko te. No szybciutko, no troszkę najwyżej przedłużymy, o Jezu. No nie no, oczywiście, nie ma problemu. Moje ryby już są dzisiaj nakarmione, już nie muszę iść do pracy, już mam wolny wieczór, więc jeszcze tylko przelecimy, to będą na atak. Oto jest właśnie moja samica berlińska i tego typu samice wysyłałam na konkurs, właśnie taka para kilka lat temu na niemieckim konkursie, nie pamiętam w jakiej to było miejscowości, właśnie zdobyła pierwsze miejsce. To jest oczywiście delta, tak? No ona nie jest idealna, bo tutaj ta płetwa grzbietowa, jak widzimy na górze, nie jest taka, no jest trochę postrzępiona, tak? Gdzieś tam wyżarta. No na konkurs to trzeba by było, no ale chodzi mi o długość tutaj, że ona jest do połowy płetwy ogonowej, że jest rozłożysta, że jak po rozłożeniu to ona będzie miała, myślę, że tak minimum pół koła. O, czyli tak powinna wyglądać. Tam w tyle, ale to będę miała później na zdjęciu lirkę. Następne, tak, następne. Okay. Tam jeszcze przy tej berlińskiej powiem, że przy okazji koloru, no to właśnie tak, przy tych berlińskich to albo musimy znaleźć takie pary, które będą miały ładne kropeczki, albo pary, które będą miały plamki. Nie może tak być, że trochę pramek, trochę kropek, no bo są osobne odmiany kolorystyczne kropki i osobne odmiany kolorystyczne plamki. Tutaj jakiś tam samiec delta dla przykładu, że ta płetwa też jest do samego końca płetwy ogonowej,
no starszy samiec tam też już trochę przyniszczoną ma tą płetwę, bo już wiekowy jest. No, na górze młoda samiczka delty, czyli widać, że ona jest młoda, już ta płetwa postawiona wysoko, taka właśnie delta, tak? No nie jest to Simpson, bo już widać, że jest to fragment koła. Dobra, następna fotka. Tak, to jest normalny standard. Samiczka, czyli jak pamiętacie, w głowie macie ten schemat taki, to widać, że to jest taka właśnie prawidłowo zbudowana samiczka, ta płetwa grzbietowa taka prostokątna, lekko skierowana do dołu, zaokrąglona, ogon zaokrąglony. Dobra, następny. To jest lira. No taka powiedziałabym, jeżeli chodzi o standard, w miarę prawidłowa samica. Kolorystyka no nie jest idealna, bo płetwy wszystkie powinny być idealnie czarne. Natomiast tutaj wchodzi kolor czerwony, co oczywiście już by punktacja była. Jeżeli kolor z ciała wchodzi na płetwy, no to sędziowie już za coś takiego obcinają punkty. Natomiast chodzi mi o to, że właśnie tylko taki wyrostek krótki, że to nie mogą być takie ciągnące się, jakieś długie strzępki, jakieś takie nitki, tylko dosyć krótkie te wyrostki mają być. Ona, mówię, nie jest też idealna, tam będą chyba fotki takich bardziej idealnych lir. Tutaj mi bardziej chodziło o to, że ten kolor z ciała nie może wchodzić na płetwy, bo za to potem są obcinane punkty. Ok, dalej. Prosim. No, tutaj jest para z konkursu w Dreźnie z 2011 roku, właśnie mieczyków normalnych. Podejrzewam, że też nie były zbyt wysoko ocenione, ponieważ sędziowie tam są też dopuszczalne, jeżeli chodzi o odmiany barwne. Niektórych krzyżówek się nie robi. To znaczy na przykład nie wiem, czy mogą być niżej oceniane, ponieważ na przykład niedopuszczalne są krzyżówki Wachtaila z mieczykiem berlińskim. Takie krzyżówki są dyskwalifikowane. Niedopuszczalne są krzyżówki Wachtaila z Tuxedo. Też są dyskwalifikowane. Po prostu no, to, co nam się podoba, niekoniecznie, no tam jednak oni dążą do tego, żeby jakoś taka czystość tych form barwnych też była, żeby pewnych no nie zatracić, tak, niektórych cech. I tutaj akurat jest właśnie mieczyk Tuxedo skrzyżowany z mieczykiem ananasowym. Nie wiem, tej krzyżówki akurat nie jestem pewna, ale może przez to, że jest to taka właśnie krzyżówka, od razu być niżej punktowana. Także już w ogóle mogły zostać nisko wypunktowane, bo nie dosyć, że normalna płetwa, no to jeszcze taka właśnie krzyżówka, która niekoniecznie spełnia tam te standardy, jeżeli chodzi o kolor. Dobra, następne. O, tutaj jest coś, co przypomina taką deltolirę, tak? Czyli płetwa grzbietowa jest długa, taka, no nie jest jeszcze idealnie, bo powinna być jeszcze dłuższa, natomiast nie jest to lira. No, ogon jeszcze powiedzmy jako tako, natomiast, ale też jest już za długie, tam są te wypustki, takie ciągnące się, ale płetwa grzbietowa, no niestety niestandardowa i taka ryba już też byłaby niżej oceniana. Tak to wygląda, niestety. Może się podobać, ale sędziom nie. Okay. W punktach, o. Tutaj jest samiec, o, to jest akurat samiec. No, taki w miarę prawidłowy, fajny, jeżeli chodzi o konkursy. Oczywiście płetwa grzbietowa i te płetwy tutaj boczne, te piersiowe mogłyby być lepiej wybarwione, takie powinny być też smoliście czarne. Także jak widzicie, ideałów nie ma. O. No. Dobrze. No to tutaj tam do pary był samczyk pokazany, gdzie wcześniej była samiczka. Też tutaj pokazuje, że właśnie te krzyżówki raczej nie są dopuszczalne, że powinna być osobno albo Tuxedo, albo ten mieczyk ananasowy. Tak, sędziowie niezbyt przychylnie potem oceniają tego typu krzyżówki, a niektóre są wręcz w ogóle dyskwalifikowane jako ryby, no, jako takie kundle, tak, nie, bez czystości tej formy kolorystycznej. Dobra, dalej, jeszcze tam mamy jakieś chyba fotki. O, tutaj jest prawidłowa lira, to są lirki też właśnie z konkursu w Dreźnie z 2011 roku. O ile dobrze pamiętam, a raczej pamiętam, są to ryby Iwana
ze Słowacji, także pozdrawiamy Iwana Wysłużila, mojego dobrego kolegę. On w zasadzie zawsze się śmialiśmy, że takie monotonne się te konkursy stały, ponieważ zawsze właśnie wygrywały jego albinotyczne liry. No tutaj dostawał oczywiście dodatkowo za te osiągnięcia hodowlane, przez to, że jest to forma lira, tak na zdjęciu może tego nie widzieć, ale ja to wiem, że jest to forma z czerwonym okiem. No i tak, widać, że u samca to gonopodium nie jest takie tam jakieś ciągnące się, porozgałęziane, takie krzaczaste, tylko w miarę proste i o ile tam oczywiście hodowcy się uda, w miarę krótkie. Wypustki też nie są za długie, one tak nawet powinny być ociupineczkę w tej płetwie grzbietowej u samca grubsze, bo to jest taka trochę za cienka niteczka. Ale i tak uzyskał, z tego co tam pamiętam, najwyższą ilość punktów i wygrał. Zresztą nie pierwszy raz. Tak, no. No i tutaj też jakaś tam, to jest też oczywiście jedna z tych nieprawidłowych krzyżówek, czyli wagtail skrzyżowany z mieczykiem ananasowym. No sędziowie takich krzyżówek nie lubią. Ja oczywiście jak dla siebie to można się pobawić i sobie coś tam pokrzyżować. Natomiast też na przykład uważam za karygodne krzyżowanie mieczyka berlińskiego z wagtailem, no bo niestety te krzyżówki sprawiły, że obecnie bardzo jest zanieczyszczona właśnie ta linia berlińska, jeżeli chodzi o Polskę. Ciężko jest uzyskać potem czyste berlińskie mieczyki w zasadzie, bo potem ciągle wychodzą jakieś plamy, a nie kropeczki i niestety wchodzą takie smoliste ogony później gdzieś tam, takie smoliste, duże plamy wręcz do czarnego ogona, gdzie to najczęściej potem wszystko się kończy rakowatością. O, u tych ryb. No dobra, czyli to, no takich rzeczy można się pobawić, ale też o. No i tu jest prawidłowa lira, tutaj jest akurat samiczka, czyli ta płetwa grzbietowa, tutaj akurat bym powiedziała, że jest naprawdę bardzo ładna, bo nie ma żadnych, jest faktycznie prostokątna, tylko te pierwsze promienie tworzą tą wypustkę, nie ma tam żadnych postrzępień w tej płetwie, żadnych tam powycinań. Płetwa ogonowa też jest prawidłowa, nie ma żadnych dodatkowych wyrostków, nie ma żadnych wygryzionych jakichś tam wcięć. No pewnie u samic często się uzyskuje właśnie, że one są taką fajne mają te formy, natomiast gorzej jest uzyskać prawidłową formę liry u samca. O. I jeszcze, no tutaj delta. No tak na pierwszy rzut oka dla osób takich powiedzmy, które się tam mało w konkursy bawią, oczywiście o jaka piękna ryba, tak, super po prostu, ale już jest oczywiście po punktacji, jeżeli chodzi o płetwę grzbietową, o kolor, no bo czarne przebarwienia wchodzą z ciała, co jest niedopuszczalne, w zasadzie całe ciało też powinno być czarne, nie powinno być tych czerwonych takich różnych przebarwień. No ale najwięcej za płetwy, tak, że w tych płetwach no musimy unikać właśnie do selekcji dalszej, żeby dla siebie nie odkładać ryb z takimi przebarwieniami, właśnie żeby przebarwienia z ciała wchodziły nam na ogon, bo jest to nieprawidłowe i no i takie standardy są potem właśnie, no nie są to ryby standardowe, tak, one są może ładne, chociaż wiecie, też w przypadku ryb czarnych, to niestety, jeżeli będziemy dążyć do tego, że do takiego uzyskiwania ryb, czarny korpus, czarne płetwy, to musimy liczyć się z tym, że niestety będziemy mieli bardzo dużo przypadków rakowatości. No bo no niestety, tak. Ja tam też kiedyś uzyskiwałam całego czarnego mieczyka, ale on nie dorósł duży, bo później go właśnie rak zżerał. No i tu jest taka też właśnie fajna, prawidłowa, młoda para mieczyków delta. To są młode ryby, one tak powiedziałabym 3/4 wielkości dorosłych, te płetwy grzbietowe jeszcze są niewyrośnięte, no ale przez to, że jest młoda ryba, no to widać jeszcze te płetwy też nie są postrzępione, nie są poprzerywane. Na konkurs na przykład, jeżeli samiec miałby pękniętą tą płetwę grzbietową, no to raczej takiej ryby nie wysyłamy, bo też już dostanie punkty okrojone. No i oczywiście takie ryby, czyli te właśnie w jednym kolorze, chociaż byłyby piękne, no dostaną niestety, nie dostaną tych 8 punktów, które no w konkursie 8 punktów to już jest przepaść.
czyli choćby były idealne, będą ocenione niestety niżej za osiągnięcia. No tutaj znowu normalny samczyk, też wrzuciłam to zdjęcie, żeby, właśnie tutaj fajnie widać tą linię taką po środku ciała, czyli taka linia, o której mówiliśmy przy tych formach dzikich, że cały zielony i tylko taka czerwona właśnie linia ciągnąca się wzdłuż ciała. To jest właśnie taki, oczywiście gdyby był cały zielony i bez tego czarnego, czy tam czarnego ogona, czerwonej płetwy grzbietowej, no to byłoby taka forma zbliżona już do formy dzikiej. No oczywiście też krzyżówka taka sobie dla siebie zrobiona, na konkurs nie. No i tutaj właśnie, to są też ryby z konkursu w Dreźnie, no mogą się podobać, tak. Ja też lubię takie właśnie postrzępione firanki, takie ciągnące się, bo one tak fajnie wyglądają jak takie panny młode z welonami. Natomiast oczywiście no, pod kątem standardu, no to standard żaden, bo ani to lira, ani to delta. Takie najbardziej chyba do jakiegoś crown tile, to są takie gubiki właśnie, które wyglądają jakby im właśnie tak fajnie poprzecinać ogonki, takie postrzępione. No to u gubików już taka forma jest, u mieczyków takiej formy nie ma, więc ryby tylko dla nas, nie na konkursy. Ale no na konkursy też są wysyłane, oczywiście dostają bardzo wtedy kiepskie punkty i hodowcy są smutni. No tutaj taka ryba też wrzuciłam, taka no też dosyć zbliżona do delto liry, czyli ogon lira, płetwa grzbietowa delta. No takie jedno mi się zdjęcie udało znaleźć. To coś takiego powstaje, gdy krzyżujemy właśnie samiczki lira z samcami delta. Fajne dla oka, dla oglądających ryby. Na konkurs niekoniecznie. Generalnie na tych konkursach te formy delto lira są też tak przez sędziów traktowane jako takie ryby gorszego jednak mimo wszystko sortu, czyli takie kundelki trochę uzyskane w wyniku przypadku, a nie takiej faktycznie celowej selekcji. No więc, no ale wrzuciłam fotkę, żebyście mniej więcej mieli pogląd, jak coś takiego wygląda, taka deltolira. Aha, no. Tutaj jest samczyk, tak? To jest właśnie samiec tuxedo albinotyczny. To tak się przyjrzycie, to jakby widać pod spodem taką barwę czarną. Tak. No i tutaj te ryby też udało mi się kiedyś tam przed laty, nie wiem czy to też właśnie nie w tym 2011 roku, jak właśnie w Dreźnie byłam, ewentualnie później, rok później był w Krakowie konkurs robiony i to były ryby Iwana Wysłużila przywiezione na konkurs, ja tą parę sobie zabrałam i później z nich uzyskałam też narybek. No to są właśnie odmiany trudne do uzyskania. To są odmiany, które uzyskuje się krzyżując mieczyka czarnego z mieczykiem czarnego z normalnym czarnym okiem, czarnego z czerwonymi płetwami, uściśle, z na przykład samice takie dajemy, a do tego samce czerwone albinotyczne, czyli z czerwonym okiem. I w wyniku takiego krzyżowania, to oczywiście nie w pierwszym pokoleniu, tylko później trzeba znowu brać powiedzmy młode, które wyszły też czarne z czerwonymi płetwami i na przykład wstecznie dawać do tego samca, który był ich ojcem w następnych pokoleniach. Jest szansa, że pojedyncze sztuki pojawią się właśnie takich ryb, właśnie tych albinotycznych, one są nazwane tuxedo albinotyczny. Czyli właśnie tam jest ukryta pod spodem, jak się przyjrzymy, ta barwa czarna. Natomiast generalnie jest to odmiana trudna, taka powiedziałabym bardzo chimeryczna, dużo występuje różnego rodzaju deformacji, często występuje rakowatość u nich, tam tylko nieliczne sztuki wyglądają tak ładnie, większość jest taka, powiedziałabym sobie. No i generalnie, jeżeli krzyżujemy czarne i z tymi czerwonymi albinotycznymi, w wyniku takich krzyżówek uzyskujemy, no to jeszcze powiedzmy jako tako te ryby właśnie wyglądają. Natomiast jeżeli zaczniemy je krzyżować już tylko między sobą, to znaczy już tylko takie samce i samice, te tuxedo albinotyczne, no to będzie coraz bardziej pod górkę. Po prostu to już są, podejrzewam, tam geny recesywne różnego rodzaju
i narybek wychodzi bardzo wolno rośnie, są różne deformacje i często właśnie ta rakowatość. Bawiłam się, ale w zasadzie potem ubywało i to taka zabawa jest, gdzie potem się widzi, że dużo deformacji tego narybku, czyli jednak no to jednak genetyka tak zabezpiecza się, żeby takich krzyżówek nie robić. Tak, natura była przeciwko. Spośród wielu pytań, które są... Wszystkich zagadałam, wiedziałam, że tak będzie. No cóż, bardzo, bardzo fajnie. Znaczy ja już wiem, od początku tego programu, że zrobimy drugą część i drugie spotkanie, na którym... No tutaj tak, na razie to żeśmy tylko omówili w sumie kształt ciała, tak? Te pytania, które tu padają, już takie typowe pytania związane z samą hodowlą, natomiast ja obiecuję, że je spiszę, skopiuję i na następnym spotkaniu w pierwszej kolejności je zadam. Natomiast wiesz co, pytania związane powiedzmy z samymi wystawami jeszcze, ponieważ jakby temat standardów mocno tutaj jest związany z wystawami. Ile ryb par jeden hodowca może zgłosić na konkurs? Jeżeli chodzi o mieczyka, z reguły nie było żadnych ograniczeń. Ograniczenia mogą wynikać tylko z tego, że wystawca może nie mieć jakiejś tam ogromnej liczby zbiorników, więc tylko może wysłać powiedzmy informację, że z racji tego, że powiedzmy ma, nie wiem, 100 zestawów, to może przyjąć tylko 100 zestawów. W związku z powyższym na przykład jeden wystawca może wysłać na przykład 2 czy 3 pary, ale z tego co pamiętam, to do tej pory na tych konkursach Xifomoli akurat, bo gubik jest ograniczany, tam faktycznie musimy, nawet my jako KPR ograniczamy, bo tak nie posiadamy wystarczającej ilości akwariów, chociaż tych akwariów, o ile dobrze pamiętam, mamy już ponad 200, a były takie konkursy par gubika, gdzie też już nam zaczynało brakować miejsca, bo jakoś tak do nas kochają nas i nam przysyłają dużo tych ryb. Dlatego właśnie mamy problem, żeby zorganizować konkurs mieczyka, ponieważ nie mamy, trzeba by było co najmniej, myślę, że na minimum 150 zestawów, nawet 200, bo jak to jest jeszcze, słuchajcie, maculatus, do tego dochodzi variatus i dochodzą molinezje. I tam, jeżeli chodzi o variatusa, maculatusa, też możemy się kiedyś spotkać i te standardy omówić, bo zwłaszcza w maculatusie tam jeszcze dochodzą standardy, o matko, uciekło mi, szpic, tak, z tym w płetwie ogonowej, z tą taką igiełką, tak. W Molinezji też są tam standardy, więc tych ryb faktycznie, skoro na gubika nam tyle przysyłają, bo nas kochają, to aż się boję, ile byśmy na tego mieczyka, zwłaszcza, że słuchajcie, nie trzeba być zorganizowanym w żadnym klubie, można, tak samo zresztą jeżeli chodzi o gubika, można taki wolny strzelec, tak, też może swoje ryby na konkurs wysłać, tak samo na mieczyka. Zasada jest taka, że najczęściej tam jest jakaś opłata za zbiornik, którą się wnosi i można ją odzyskać, jeżeli te ryby się zostawi dla organizatora, to wtedy jakby tej opłaty się nie ponosi, natomiast jeżeli ktoś sobie życzy swoje ryby zabrać, to wtedy z reguły jest to 5 euro. Tak w Europie, jak i tutaj u nas w Polsce jest to przeliczone na złotówki. I mówię, to wtedy ilość zestawów trzeba zapłacić za każdy zbiornik, albo nie, jeżeli się zostawi ryby organizatorom i później są organizowane sprzedaże tych ryb, właśnie żeby pokryć koszty konkursu, które są ogromne. I znaleźć coś ciekawego dla siebie. Tak, i właśnie dzięki temu, że te ryby są sprzedawane, to można sobie przyjechać potem, jak już jest po sędziowaniu, tam z reguły kluby określają, w które dni będzie możliwa sprzedaż tych ryb i dzięki temu można sobie fajne jakieś tam ryby z całej Europy od hodowców pozyskać. Wiesz co, zadam jeszcze jedno pytanie i będziemy kończyć i resztę będziemy kolejnym razem. Czy gdzieś w ogóle można znaleźć na przykład zdjęcia ryb, które wygrały na wystawach? Czy są jakieś strony? Wiesz, tutaj takie pytanie pewnie też tak, osób, które chciały. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o konkursy, to jest taka strona Aquamania Mat.
Ona była prowadzona przez Marysię i przez Andrzeja Kociołkowskich. No Marysia niestety zmarła, natomiast nie wiem, czy Andrzej będzie to dalej kontynuował. Oni jeździli na wiele konkursów i przede wszystkim, ponieważ tych konkursów Gubika jest dużo organizowanych, to oni też tam jeździli, relacje z tych konkursów robili. Oczywiście jeżeli są organizowane konkursy mieczyka, najczęściej są organizowane przez kluby gubikowe. No bo tak jak mówiłam, hodowcy gubika tak samo hodują inne ryby żyworodne, więc to się jakby zazębia, więc trzeba śledzić strony tych klubów i tam są, albo muszą być, tak, bo to jest też obowiązek ich jakiegoś upubliczniania wyników i też wrzucają zdjęcia. Natomiast u mnie trochę tam na moim blogu, który został pokryty już grubą warstwą kurzu, swego czasu jak jeździłam więcej na te konkursy, no to oczywiście tam jakieś relacje wrzucałam. Są z tych, no właśnie na przykład tak jak teraz miałam z 2011 roku, tam z późniejszych czy z wcześniejszych lat, mam z Krakowa, z Drezna, z Żyliny zdjęcia. No to właśnie to jest to, że zależy, czy pojedzie jakaś osoba, która faktycznie robi zdjęcia i potem gdzieś to wrzuca. Ja na tym swoim fanpage'u na Facebooku też często prezentowałam, jak pojechałam na jakiś konkurs, to robiłam zdjęcia i tam je prezentowałam. Natomiast zawsze jest taki problem, że nie zawsze ci organizatorzy mają jakąś osobę, która jest w stanie te zdjęcia zrobić, bo to też nie jest takie proste, żeby sfotografować te rybki w tym zbiorniku, bo jednak jakiś tam najlepiej mieć lustrzankę, żeby to jakoś tam wyglądało. Często nawet, niestety są to osoby starsze, niekoniecznie takie techniczne, zwłaszcza mówię o tych konkursach Xifomoli, na przykład tych organizowanych ostatnimi laty w Niemczech, no tak średnio to potem, jeżeli chodzi o publikację tego, to średnio szło. Tutaj to słuchajcie, jest w ogóle ugór, to trzeba by było faktycznie jakąś mocną grupę pod wezwaniem zebrać i już parę było takich przymiarek tam ze Słowakami, żeśmy przy okazji konkursów Gubika rozmawiali na tych różnych spotkaniach hotelowych, takich wieczornych, ale jakoś nikt się tego nie podjął. Chcieliśmy to jakoś trochę podłączyć pod Gubika, żeby to jakoś w końcu ogarnąć, ale to z kolei IKGH się na to nie zgodziło, żeby te Xifomoli też podciągnąć pod IKGH, więc generalnie powinno się powołać osobną organizację, która by też zrzeszała, tak jak to IKGH zrzesza kluby gubikowe, to tutaj by nam się przydała taka organizacja właśnie zrzeszająca kluby, które się zajmują mieczykiem, tak, Xifomoli, i wtedy można by coś tam było ruszyć, coś tam stworzyć, czy jakąś stronę, na której by były prezentowane, a tak to jest taka trochę wolna amerykanka, co tam się komu uda. Są to, ja to tak nazywam, konkursy bardziej takie towarzyskie, gdzie można pojechać, zapoznać się z różnymi hodowcami, zdobyć sobie jakiś tam narybek. No oczywiście, to zawsze. No. Elu, będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, widzicie, wszystkich zagadałam. Tak to jest z kobietami. Ale spokojnie, spotkamy się jeszcze raz, na pewno ogłosimy to w miarę szybko, gdzieś chociażby na grupach. Także dziękuję Tobie bardzo za to, że ja również swój czas, za te wszystkie informacje. Miło było. Przekonasz tutaj na pewno kilka osób do tego, żeby gdzieś tam zadziałać i może rzeczywiście w kierunku tych konkursów i przedstawić swoje plany hodowlane, ale też być może zacząć działać, żeby któryś z tych konkursów w końcu się gdzieś tam u nas udało zrealizować. Tak, podstawą jest też oczywiście, żeby włączyć w to naszych sąsiadów, tak, bo sami tutaj jako Polacy też za dużo nie zwojujemy, bo musimy to jakby na forum europejskim, tak, jakieś takie spotkanie zorganizować i to wszystko poustalać sobie i wtedy można by było ruszyć. Myślę, że ta współpraca już teraz nawet widoczna. Ja to Krzysia Kelmana będę męczyć. Teraz wiecie, kogo męczyć, tak? Bo ja niestety mam za słabą siłę przybicia. Jako jedyna kobieta prawie tam, nie, mamy jeszcze kobiety w klubie, ale przez długi czas byłam jedyna, to niestety. Ale widzicie, dużo gadam, to i tak wszystkich tam facetów przegadam. Tak jest, liczymy. Dziękuję Ci bardzo i w takim razie do zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego. Ja też wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że mieliście siłę i się nie zanudziliście tym moim gadulstwem.
No, ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem gaduła. Jak wejdę na jakiś temat, to mogę gadać. Pozdrawiam wszystkich. Na pewno będzie szansa. Dzięki śliczne, cześć, do zobaczenia. No cześć.